się rzadko na szczęście. To jak wstaję, to najpierw sobie robię dobre śniadanko. Najpierw się umyję. Później sobie zrobię dobre śniadanko i nastawię sobie jakąś fajną muzyczkę. I po śniadanku, jak jest fajna pogoda, to sobie pójdę na spacerek i po drodze odwiedzę schronisko dla bezdomnych zwierząt. Ale właściwie psów, bo najwięcej to jest bezdomnych psów i kotów. I jak jest jakiś taki nieduży, to poproszę, żebym mogła sobie z nim pójść na spacer. A kiedyś, jak jeszcze prowadziłam samochód, bo mam prawo jazdy do 29 roku, ale już nie prowadzę, bo nie mam samochodu przede wszystkim, to bym sobie pojechała gdzieś daleko, na przykład do Puszczy Gambinoskiej, albo bym pojechała sobie nad jakieś jeziorko i bym tam sobie posiedziała, albo bym pojechała do Łazienek, bo jak ktoś jest z Warszawy, to jest fajnie w Łazienkach i tam biegają wiewiórki i ja im zawsze zabieram orzeszki i je karmię. A później bym poszła, bo już bym była głodna, to bym poszła do mojej ulubionej restauracji na obiadek. Nie wiem, czy to jest lokowanie produktu, jak powiem, do której restauracji bym poszła. A jak nie jest lokowanie produktu, to wam powiem, że albo bym poszła na obiadek do Cafe Radio, cześć Staż, albo bym poszła do Wieniawy, cześć Mirek. I tam bym, teraz to już można sobie nawet siedzieć w ogródku. No i później bym poszła do domku, bo ja mam bardzo ładną taką lodżię, to bym sobie jeszcze z kwiatkami porozmawiała. No i już byłby wieczór pewnie. No i bym poszła spać. Kochani, to były wskazówki dla mnie osobiście. A teraz będą wskazówki dla was. Jak chcecie, to posłuchajcie i możecie rzeczywiście tak zrobić. Ale jak słuchaliście już tego, co ja robię, to też naprawdę wstańcie, dlatego że jak będziecie siedzieć w takim, albo nie będzie wam się chciało wstać, tylko będziecie leżeć, będziecie tak sobie myśleć albo nie myśleć, to w ogóle jest do niczego. Dlatego, że to w ogóle wam humoru nie poprawi. Dlatego trzeba się zmobilizować. A jak w ogóle macie rowerek, to na rowerek pojechać sobie, bo są fajne ścieżki rowerowe. Najważniejsze jest to, żeby się nie zagłębiać w ten zły humor, bo to naprawdę niczego nie zmieni. I będziecie jeszcze bardziej zestresowani, niezadowoleni. Także po prostu przemóc się, wstawać, wypić kawki, zjeść śniadanko i lecieć na dwór. Co zrobić małego i dobrego dla siebie i na przykład dla przyrody. Żeby zrobić coś dobrego dla siebie, to można na przykład pójść, jak jest pogoda, pooddychać dobrym, świeżym powietrzem w takim miejscu, gdzie nie ma smogu. Bo niestety w miastach jest sporo, ale są nawet w dużych miastach takie dzielnice i to w każdym mieście jest albo jakiś park, albo jeziorko, gdzie można naprawdę mieć bardzo fajne powietrze. Wziąć, iść do jakiejś biblioteki, przeczytać sobie jakąś dobrą książkę. Albo na przykład, jak lubicie gotować, to spróbować jakiś
jakiś nowy przepis, albo sobie samemu wymyślić jakieś fajne jedzonko. Mamy teraz tyle produktów z całego świata, że można sobie naprawdę bardzo fajnie wymyślać jakieś nowe potrawy. Ja na przykład bardzo lubię gotować i może, że jestem sama, to ja codziennie gotuję. I to obiad z 3 dań. Na przykład ja bardzo lubię ryby i lubię sobie robić potrawy z dorsza. I bardzo smaczny jest dorsz po nelsońsku. Jak będziecie chcieli, to napiszcie do mnie, to wam powiem, jak go się robi. Ale może też być nie tylko dorsz, każda inna ryba może być zrobiona w ten sposób. Jest taki dzień przytulania, wiecie, i wtedy się można przytulać do zwierząt, na przykład do piesków, do kotków, do koni. Jest w Polsce, nie wiem czy wiecie, ale na pewno wiecie, jest taka hodowla lam i tam też można pojechać. A w ogóle do każdego zwierzątka, na przykład jakie owieczki są cudowne. Można nawet iść do ogrodu zoologicznego, tylko tam można się przytulać tylko przez kratki. Tak nie można się przytulić. Ale ja mam sąsiadkę, która ma aż 5 psów i jak jestem w złym humorze, co mi się bardzo rzadko zdarza, to ja po prostu biorę od niej Lukę i się do Luki przytulam, bo Luka jest bardzo fajna. Ona jest taki trochę doberman. Ja uważam, że każdy z nas ma jakiś dzień czy okres, że było źle, że było bardzo źle. U mnie były kilka takich, ale nie będę wymieniać. I są różne sposoby. Jeżeli się ma kogoś i jest źle, to można się po prostu przytulić. Jeżeli nie ma się nikogo, to można sobie się zastanowić, jak sobie z tym niedobrym, ja wiem, niedobrą przygodą, no przygody nie mogą być niedobre, bo przygody są zawsze dobre, ale z tym niedobrym zdarzeniem sobie poradzić. I można zapytać znajomych, można przeczytać, a można po prostu samemu sobie poradzić, bo mnie się zdaje, że człowiek najlepiej to sobie radzi sam. Czy jest dobrym wyjściem, żeby do kogoś zatelefonować i po prostu wyżalić się? No można, ale czy mamy dużo ludzi, którzy chcą słuchać naszych problemów? Najlepiej to sobie włączyć muzyczkę i posłuchać dobrej muzyki. I wtedy to też bardzo jakoś tak rozpręża i przy muzyce się też zapomina o problemach. I można się w międzyczasie zastanowić, jak je rozwiązać. Co najbardziej lubiałam, jak byłam dzieckiem? Kochani, to już jest 94 lata temu. Ale wiecie co? Ponieważ ja się nigdy nie bawiłam lalkami, ale jak miałam zły humor, czy byłam niezadowolona, jak byłam małym dzieckiem, to pamiętam, że bardzo lubiłam pływać, dlatego że pływanie mnie szalenie relaksuje. I to mam chyba od najmłodszych lat. W ogóle woda, czy popływać, czy usiąść nad wodą, to jest takie najbardziej bardzo relaksujące. Mnie to uspokaja. Spróbujcie, może was też. Żeby nie pamiętać o przeciwnościach i takich rzeczach, które nam się wczoraj zdarzyły, to jest najlepiej powiedzieć sobie, to było
minęło, idziemy dalej. Nie warto rozpamiętywać, bo i tak nic nie pomożemy. I po co się jakoś zatracać? O, co to było, co to było? Było, przeszło, minęło, koniec. Dzisiaj jest nowy dzień i zaczynamy od nowa. I tak jest najlepiej, bo nie warto żyć złymi wspomnieniami. To były takie rady babci Teresy na zły humor i na niepowodzenia. I jak zwykle lajkujcie, prenumerujcie, piszcie i już życzę wam jeszcze dzisiaj fajnej niedzieli i jutro dobrego